Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Wielkanoc jest już na horyzoncie i wiele osób zaczyna zadawać sobie pytanie, jakie pyszności przygotować na świąteczny stół. Moją propozycją rozwiązania tego problemu jest prosty w przygotowaniu mazurek z masą kajmakowo-czekoladową. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego mazurka zaczynamy od kruchego spodu. Do miski wsypujemy 400 g mąki krupczatki, 100 g drobnego białego cukru i szczyptę soli. Zawartość miski krótko mieszamy do równego rozprowadzenia składników. Po odpowiednim połączeniu produktów suchych dodajemy do nich 250 g zimnego masła, które wcześniej dobrze jest pokroić w mniejszą kostkę. Tłuszcz łączymy z mąką i cukrem za pomocą siekacza cukierniczego, noża lub dłońmi. Jeśli decydujecie się na zarabianie ciasta dłońmi, działajcie szybko, żeby nie ogrzać zbytnio masła. Składniki łączymy ze sobą do uzyskania konsystencji ciasta na kruszonkę. Kiedy to nastąpi, dodajemy do ciasta łyżkę kwaśnej 18% śmietany i 4 żółtka jaj. Składniki łączymy ze sobą dłonią, najpierw krótko w misce do wchłonięcia przez mąkę całej wilgoci, a następnie na podsypanym mąką blacie. Ponownie z ciastem pracujemy szybko, dlatego całe wyrabianie nie powinno trwać dłużej niż 2-3 minuty. Gotowe ciasto powinno mieć gładką, zwartą konsystencję. Kiedy ją osiągniemy, formujemy je w kulę i szczelnie owijamy folią spożywczą lub przekładamy do woreczka strunowego. Ciasto musimy porządnie schłodzić, dlatego trafia do lodówki na co najmniej godzinę. Po tym czasie ciasto powinno być już dobrze schłodzone. Gdyby jednak nadal było lekko miękkie, możecie wsadzić je jeszcze na 15 minut do zamrażarki. Schłodzone ciasto dzielimy na dwie w miarę równe części. Jedną część ponownie owijamy folią i odstawiamy do lodówki. Drugą ścieramy na tarce o grubych oczkach do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. U mnie jest to taka o rozmiarach 37 x 24 cm. Wiórki ciasta rozkładamy równo po całej powierzchni blaszki. Tak przygotowane ciasto delikatnie ugniatamy dłonią lub spodem szklanki do uzyskania równego blatu. Od razu nakłuwamy je widelcem na całej powierzchni, dzięki temu nie będzie ono rosnąć w trakcie pieczenia. Mogłoby to spowodować pękanie ciasta, a popękany blat z punktu widzenia mazurka, choć nadal przepyszny, jest bezużyteczny. Blaszkę na chwilę odstawiamy i zajmujemy się drugą częścią ciasta kruchego. Dzielimy je na mniejsze, w miarę równe części. U mnie wyszły 3. Każdy kawałek formujemy w dosyć długi wałek. Najlepiej jest to robić na delikatnie podsypanym mąką blacie, czego ja niestety nie zrobiłem, ale mimo wszystko zadanie się powiodło. Każdy z tak powstałych wałków przekładamy do blaszki i doklejamy go na krawędzi ciasta, tworząc w ten sposób coś na kształt wysokiej ramki. Dzięki temu uzyskamy wysoką krawędź, która pomieści nadzienie naszego mazurka. Wałeczki możemy jeszcze przyozdobić np. za pomocą noża lub widelca. Ja odciskam na nich ząbki widelca, tworząc w ten sposób bardzo prosty, ale estetyczny wzór. Tak przygotowany blat trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na około 25 minut do uzyskania złotego koloru. Gotowe ciasto wyciągamy z piekarnika i odstawiamy na kilka minut w blaszce do lekkiego przestudzenia, po czym wyciągamy je z blaszki i studzimy całkowicie. Kiedy kruchy blat stygnie, możemy zająć się kremem, którym go wypełnimy. Puszkę kajmaku przekładamy do odpornej na wysokie temperatury miski i ustawiamy na garnku z niewielką ilością gotującej się wody. Do masy dodajemy 100 g gorzkiej czekolady, u mnie 75%. Składniki podgrzewamy ze sobą w kąpieli wodnej, stale mieszając do uzyskania gładkiego, gęstego kremu. Po ich połączeniu ściągamy miskę z garnka i odstawiamy do lekkiego przestudzenia.
Zanim posmarujemy blat kremem, wykładamy na niego 3 spore łyżki nisko słodzonej konfitury porzeczkowej. U mnie wyszło jej około 120 gramów. Delikatnie smarujemy nią całą powierzchnią ciasta, pomijając przy tym ramkę. Kwaskowa konfitura świetnie przełamie słodycz kremu. Na jej wierzch wykładamy czekoladowy kajmak. Rozłóżmy go w kilku partiach w różnych miejscach ciasta. Dzięki temu łatwiej będzie nam pokryć nim powierzchnię mazurka. Krem będzie dosyć gęsty, więc równe rozłożenie go na powidłach może chwilę zająć. Na tym etapie pozostaje nam już tylko przyozdobienie mazurka. Oczywiście możemy użyć do tego absolutnie wszystkiego, co nam odpowiada. Ja w tym celu używam kandyzowanych wiśni, suszonych moreli i migdałów w różnej postaci, tworząc za ich pomocą kwiatki, słoneczka czy bazie. Tak, zaufajcie mi oraz swojej wyobraźni, to miały być bazie. Oczywiście jestem przekonany, że wasze mazurki będą przyozdobione jeszcze ładniej. Nasz wielkanocny mazurek z masą czekoladowo-kajmakową jest gotowy do podania. Można się częstować. Sam widok takiego ciasta sprawia, że od razu czuć atmosferę świąt. A jak smakuje? Sprawdźmy. Nieskromnie powiem, że wyszło całkiem nieźle. Ciasto kruche niemal natychmiast rozpływa się w ustach. Kajmak i czekolada fajnie się połączyły, tworząc przy tym gęsty, słodki krem. Dodajcie do tego konfiturę porzeczkową, której kwaśność lekko kontruje tą słodycz i dostajecie ciasto, które nie tylko dobrze smakuje, ale też fajnie prezentuje się na świątecznym stole. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie mazurki królują na Waszych świątecznych stołach. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!